Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie prawdziwa bestia. Prosto z Ameryki. Spełnienie amerykańskiego snu? Zdecydowanie. Chevrolet Camaro SS. To nie będzie zwykła recenzja, gdyż jest to auto sportowe. Zwrócimy uwagę bardziej na osiągi, niż na codzienną eksploatację. Camaro jest pionierem wśród tzw. pony cars i muscle cars. Był bezpośrednią odpowiedzią na Mustanga oferowanego przez Forda. Sama etymologia nazwy Camaro pochodzi z języka francuskiego i oznacza przyjaciela, czy żartobliwie istotę pożerającą Mustangi. Wygląd tego auta jest po prostu niepowtarzalny. Od czasu poprzedniej generacji ubyło 90 kg oraz w dużym stopniu poprawiono własności aerodynamiczne. Sylwetka stała się bardziej kanciasta z przodu i agresywniejsza. Szósta generacja, produkowana od 2016 roku, jest z jednej strony historyczna, gdyż pierwszy raz w historii w palecie silnikowej widnieje silnik czterocylindrowy. Płyta podługowa została przejęta z Cadillaca ATS i CTS. Camaro występuje często w wielu filmach, np. w Transformers, Diablo czy Szybkich i Wściekłych. Jego bezpośrednią konkurencją jest wspomniany wcześniej Ford Mustang, a pozostali to Dodge Challenger i Charger. Na polskich portalach aukcyjnych nie znajdziemy aż takiej dużej ilości egzemplarzy. Możemy zacząć szukać od kwoty 90 000, jednak będą to egzemplarze z silnikiem 2.0. Górna granica to nawet 350 000 za stuningowane pojazdy. I tutaj mamy najlepszą rzecz w tym aucie. 455-konny V8 o pojemności 6,2 litra. Moment obrotowy na poziomie 617 N robi wrażenie. Przyspieszenie do setki trwa 4,5 sekundy. Jest to znakomity wynik. Dynamika jazdy jest niesamowita, zwłaszcza dźwięk silnika przy dodawaniu gazu. Dla osób decydujących się na Camaro spalanie nie ma znaczenia, ale jako ciekawostkę powiem, że wynosi ono około 25 litrów na setkę. Poza tym silnikiem w ofercie jest jeszcze 335-konny V6 o pojemności 3,6 litra oraz 2-litrowy doładowany silnik o mocy 275 koni. Bagażnik jest tutaj symboliczny. Pomieści 258 litrów ładunku. Jednak jak na sportowe coupé, to i tak niezły wynik. No i wnętrze też jest bardzo ciekawe. Nowa kierownica spłaszczona u dołu z napisem 50. Oznacza to limitowaną edycję z okazji 50-lecia modelu. Do tego manualna 6-biegowa skrzynia. W aucie amerykańskim to prawdziwa rzadkość. Wnętrze samo w sobie wygląda nieźle. Jakość wykończenia została poprawiona od czasu poprzednika. Jednak nadal gdzieniegdzie, np. pod szybie, jest wykonane z twardego plastiku. Ale sam podłokietnik, kierownica oraz mini podłokietnik na drzwiach są miękkie i przyjemne w dotyku. Auto pochodzi z koncernu GM, więc niektóre elementy są zapożyczone z Opla czy innych pojazdów Chevroleta. Na przykład przyciski do obsługi systemu multimedialnego są wręcz identyczne jak te występujące w Astrze K. Wyposażenie jest imponujące. Mamy automatyczną klimę, tempomat, kamerę cofania czy ładowarkę indukcyjną. Za pomocą elektryki możemy ustawić sobie fotele, lusterka i szyby. Jest też multum systemów wspomagających jazdę. Mamy czujniki deszczu, zmierzchu, system start-stop czy 20-calowe alusy oraz zaciski Brembo. O dziwo na prędkościomierzu najwyższą wartością jest tylko 200. Miejsca we wnętrzu na przednich fotelach jest sporo. Do tego fotele są wygodne i wyprofilowane. Natomiast z tyłu komfortową pozycję będą miały jedynie dzieci. Schowek również symboliczny. Jednak to co najlepsze będzie za chwilę. Zapraszam na jazdę.
Wrażenia z jazdy są niesamowite. Tego nie da się opisać. To po prostu trzeba doświadczyć na własnej skórze. Przy przyspieszaniu po prostu wbija w fotel. Zaletami będą z pewnością niepowtarzalny wygląd, świetny i jak się okazuje mało awaryjny silnik, właściwości jezdne oraz, jak to mówią Amerykanie, good value for money. Takie porównanie. Za cenę Camaro tej generacji można dostać nowego Passata. Za kwotę ponad 100 000 nie znajdziemy innego auta z tak dużym silnikiem. No może Mustang, ale Camaro jeździ zdecydowanie lepiej. Jeszcze utrzymanie nie będzie mega drogie, gdyż jest to koncern GM i części są powszechnie dostępne. A wady to kiepska widoczność, oczywiście do tyłu, czy mała ilość miejsca na tylnych fotelach. Ale na te rzeczy można przymknąć oko, bo w muscle car nie o to chodzi. Jest to prawdziwe amerykańskie auto XXI wieku. I na zawsze pozostanie jeden z najfajniejszych aut sportowych. Uważam, że Camaro zasługuje na 10 punktów. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej tego typu aut. I zostawcie suba, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!